Ile naprawdę ma kosztować energia z małego reaktora jądrowego? NATO rozważa odpowiedź na incydenty z udziałem Rosji. Szykuje się ostateczny rozwód z gazem rosyjskim, ale z widmem kryzysu i Nord Stream 2 w tle. Jest 9 października 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Ostateczne pożegnanie z gazem Rosji jest bliżej, ale z widmem kryzysu i Nord Stream 2. Plan ostatecznego rozstania z gazem rosyjskim w Europie idzie naprzód i może ominąć opór ostatnich klientów. Tylko nowe niespodzianki Kremla albo ostra zima mogą wpędzić Niemcy w recesję i prowokować do powrotu do uzależnienia oraz projektu Nord Stream 2. Ambasadorowie unijni doszli do porozumienia w sprawie propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej, która zakłada rozstanie z gazem i ropą rosyjską do końca 2027 roku. Przepisy będą przyjmowane w głosowaniu większością kwalifikowaną, czyli możliwą do zebrania bez poparcia Słowacji i Węgier. Głosowanie w tej sprawie ma nastąpić 20 października. Reuters ustalił, że pozostałe kwestie sporne to badanie pochodzenia LNG dostarczanego do gazoportów europejskich oraz czas weryfikacji przed albo po dostawie. To istotne z punktu widzenia planu zakończenia dostaw gazu skroplonego z Rosji do Europy Zachodniej. Plan zakłada zakończenie dostaw gazu z Rosji w ramach nowych kontraktów od stycznia 2026 roku, w ramach istniejących kontraktów krótkoterminowych od czerwca 2026 roku i długoterminowych do stycznia 2028 roku. Ponadto, jak informował podcast Energy Drink, propozycja komisji zakłada stworzenie krajowych planów porzucenia ropy rosyjskiej do 2028 roku, które motywowałyby ostatnich jej kupców na Słowacji oraz Węgrzech do działania. Dostawy gazu z Rosji odpowiadają obecnie za 12% importu europejskiego. To spadek z 45% notowanych przed inwazją na Ukrainie z 2022 roku. Ostatnie dostawy docierają w formie skroplonej do Europy Zachodniej i gazociągiem Turkstream do Słowacji oraz Węgier. Co istotne, propozycja legislacyjna Komisji to prawo, które w razie przyjęcia pozostanie w mocy niezależnie od sytuacji na Ukrainie. Oprócz niego przedmiotem negocjacji są nowe sankcje zakazujące dostaw LNG z Rosji od stycznia 2027 roku. Bezpieczeństwo dostaw gazu w Europie nie jest obecnie zagrożone, jednakże są czynniki mogące na nie wpłynąć, wywierając presję na plan porzucenia dostaw z Rosji. Ostrzega przed nimi raport niemieckiego Unipera, dawnego partnera projektu Nord Stream 2. Z badania zleconego przez Uniper wynika, że magazyny gazu w Niemczech należy uzupełnić. Wyjątkowo chłodna zima albo ograniczenie dostaw gazu w sezonie 25-26 może mieć krytyczny wpływ na gospodarkę niemiecką. W scenariuszu kryzysowym opracowanym przez Frontier Economics zapasy gazu w magazynach europejskich wynoszą 75%, a do tego dochodzi wzrost zużycia w wyniku ataku zimy. Uderzenie gospodarcze kosztowałoby wówczas Niemcy prawie 40 miliardów euro. Jeśli zapasy sięgną 90% mocy magazynów, strata wyniesie 14 miliardów euro. Różnica w wysokości około 25 miliardów euro określiłaby, czy dojdzie do stabilizacji, czy recesji, ostrzega Uniper. Według badania nawet obniżka średniej temperatury w pierwszym kwartale 2026 roku o 2,2 stopnie Celsjusza od normy wystarczyłaby do realizacji takiego scenariusza. Uniper apeluje o zapełnianie magazynów. Tymczasem dane operatorów europejskich pokazują zapełnienie w Europie przekraczające 82% mocy magazynów, jednak w Niemczech jest to 76%. Tymczasem największy magazyn w tym kraju, Vreden, o pojemności 4 miliardów metrów sześciennych, jest zapełniony tylko w 28%. Zarządza nim spółka SEFE Germany powstała po nacjonalizacji Gazprom Germania po inwazji Rosji na Ukrainie. Niekorzystne warunki prognozowane przez Uniper mogą tej zimy skłaniać Niemców do powrotu do gazu rosyjskiego. Tamtejsze siły prorosyjskie opowiadają się za powrotem projektu Nord Stream 2. Ten gazociąg z Rosji do Niemiec nie ruszył nigdy do pracy. Razem z Nord Stream 1, który przestał słać gaz w lipcu 2022 roku, stały się one we wrześniu 2022 roku celem sabotażu. Prokuratura niemiecka prowadzi postępowanie w tej sprawie i domaga się ekstradycji Ukraińców podejrzanych o udział w sabotażu. Jeden z nich, Wołodymyr Żet, przebywa w areszcie w Polsce. Władze polskie przekonują, że nie jest w ich interesie wydawanie go w ręce Niemców. Polski minister sprawiedliwości zdecyduje w sprawie wniosku o ekstradycję. Zatrzymany ma przebywać w areszcie do 40 dni.
Warto jednak przypomnieć, że projekt Nord Stream 2 został objęty sankcjami Unii Europejskiej i dopiero po ich ewentualnym zdjęciu byłaby możliwa dyskusja o jego uruchomieniu. Oznacza to, że Niemcy i inni Europejczycy muszą jak najszybciej uzupełniać zapasy gazu i w tym kontekście istotne są rozmowy o rozwoju współpracy Unii oraz USA w tym zakresie w ramach nowej umowy handlowej. Europejczycy są zależni od dostaw zamorskich z USA, a także innych kierunków. Polska sprowadza lwią część gazu i ropy przez cieśniny duńskie oraz Bałtyk. Odpowiednie zapasy gazu dadzą niezależność od napięć politycznych, a także możliwych niespodzianek Kremla. Warto podkreślić, że rośnie ilość incydentów z udziałem Rosjan na Morzu Bałtyckim i nie tylko. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Skarga na Polskę. Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nieprzekazania ostatecznej wersji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. Bezpieczeństwo energetyczne jest ważniejsze niż kalendarz, przekonuje minister energii Miłosz Motyka. Obiecuje przyjęcie tego planu. Obecnie prowadzone są końcowe prace uzgodnieniowe. Priorytetem pozostaje szybkie zakończenie tego etapu i przekazanie dokumentu komisji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości merytorycznej i spójności zapisów, dodaje minister. Ile za prąd z SMR-a? Dane pokazujące szacunkowy koszt energii z małych reaktorów jądrowych BWRX 300 obiegły świat. Okazało się, że wymagają korekty. Prawidłowy oczekiwany poziom CFD wynosi 115 do 135 euro za megawattogodzinę i będzie maleć wraz z liczbą realizowanych jednostek, podaje Orlen Synthos Green Energy. Wcześniej z ust prezesa tej spółki padła liczba 125 do 145 euro. Od różnicy między tą ceną a rynkową zależy, czy kontrakt opłaca odbiorca czy dostawca energii. Offshore wróci do komisji. Sejm skierował projekt ustawy o offshore z powrotem do Komisji do Spraw Energii. Reguluje on poziom wsparcia tego typu oraz aukcje. Pierwsza ma się odbyć w grudniu 2025 roku, ale w razie braku rozstrzygnięcia możliwa będzie interwencyjna w 2026 roku. Waloryzacja wsparcia w kontrakcie różnicowym ma nie przekraczać celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej. Teraz wieści z Europy. Słowacja niczym Polska. Słowacja poinformowała o porozumieniu o budowie w elektrowni Bohunice reaktora do 1200 MW od amerykańskiego Westinghouse bez przetargu w porozumieniu bezpośrednim. Operatorem ma zostać słoweńskie Elektrarne, posiadająca tam już 2 reaktory. Koszt projektu jest szacowany na 15 miliardów euro. Polacy także wyłonili Westinghouse bez przetargu do budowy pierwszej elektrowni na Pomorzu. Panel z magazynem. Niemcy zakończyły nową aukcję projektów fotowoltaiki z magazynami energii, zapewniając moc 485 MW ze średnią ceną 0,0531 euro za kilowatogodzinę. Regulator Bundesnetzagentur ma wymóg instalacji fotowoltaiki z magazynem w celu utrzymania jak największego zużycia energii na miejscu bez dodatkowego obciążania sieci przesyłowej. NATO rozważa odpowiedź na incydenty. Według Financial Times po serii incydentów z udziałem Rosjan, w tym tych dotyczących infrastruktury energetycznej jak platforma Petrobaltic należąca do polskiego Orlenu, Sojusz rozważa luzowanie ograniczeń użycia broni przez pilotów. Jeszcze wieści ze świata. Pożar gazowy. Telegram rosyjski donosi o łunie nad zakładem przetwórstwa gazu Korobkowski w Rosji. To instalacja oczyszczająca gaz ziemny przed wejściem do sieci i domów. Władze regionalne informują o pożarze instalacji gazowych po ataku dronów Ukrainy. Byłby to kolejny udany atak Ukraińców w ostatnich dniach. Efekt Trumpa. Administracja Donalda Trumpa ma według Semafora rozważać anulowanie finansowania projektów elektromobilnych i CCS. Ich łączna wartość ma sięgać 12 miliardów dolarów. Wcześniej przedstawiciele Białego Domu pod wodzą prezydenta republikańskiego Donalda Trumpa sugerowali wycofanie wsparcia projektów na rzecz ochrony klimatu w 16 stanach, w których wybory wygrywali demokraci. Groźba surowcowa Chin. Ministerstwo Handlu Państwa Środka będzie od teraz wymagało licencji na eksport metali ziem rzadkich, kluczowych w wysokich technologiach, w tym energetyce odnawialnej. Istnieje ryzyko, że Chińczycy wykorzystają zależność Zachodu od ich dostaw oraz przerobu tych surowców. Szansa na układ. Jest wstępne porozumienie o zawieszeniu broni i powrocie zakładników między Hamasem a Izraelem. Szczegóły układu ujawnionego przez Donalda Trumpa 2 lata po zamachach z 2023 roku pozostają nieznane, ale ropa zaczęła dzień poniżej $66 za Brent w nadziei na zakończenie walk w strefie Gazy. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.